Polskie rzeki umierają. Coraz gorsza jakość wody w Polsce. Na kanale Gliwickim dochodzi do śnięcia ryb. Ciężko w ogóle opisać to, co zobaczyłem tutaj na miejscu. Zdecydowałam, że trzeba przejść na tryb zarządzania kryzysowego. Nie ma na to słów. Ktoś nam zabił Odrę. Niestety wyłaniamy martwe i to jest płaczne, nic więcej. Już 3 razy mieliśmy do czynienia w tym roku ze śnięciami. To tak jak na pogrzebie, chwila ciszy. Okolice połowy czerwca, 2023 rok. W kanale Gliwickim wyłowiono już ponad kilka ton martwych ryb i to jeszcze na długo przed największymi upałami w naszym kraju, które wraz z zanieczyszczeniem wody powodują rozkwit drobnoustrojów, które potrafią zniszczyć całe ekosystemy. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2022 roku, kiedy doszło do masowego pomoru ryb, a dziennie martwych zwierząt wyławiano czasem nawet ponad kilkadziesiąt ton. No tragedia, nic więcej. Nie ma słów, brak słów, żeby określić w ogóle stan tego, co tu dzisiaj zobaczyłem. Przyjechałem pomóc. No masakra i no, widać setki ryb, których nie jestem w stanie nawet wyłowić. Łowi Straż Rybacka, potężne okazy, które każdy by marzył, żeby złowić, a niestety wyławiamy martwe i to jest płacz i nic więcej. Państwowe instytucje, służby oraz media rządowe nie informowały o skażeniu rzeki opinii publicznej. Nie poinformowano również samorządów miast położonych nad rzeką. Również nie ostrzeżono ludności oraz strony niemieckiej, a w efekcie pozbawiło to możliwości jakiejkolwiek pomocy wobec ekosystemu, który do dzisiaj się nie odrodził i jest mocno jałowy. Tak prezentuje się mapa, kiedy mieszkańcy danej miejscowości dowiedzieli się o problemie na własne oczy. Do tej pory nie ma 100% pewności, co było odpowiedzialne za katastrofę, ale najprawdopodobniej były to złote algi, co pokrywa się z ekspertyzami zarówno tymi niemieckimi, jak i tymi polskimi. Co do faktów, to niemal dwukrotnie wzrósł poziom natlenienia wody. Do tego przewodność prądu elektrycznego oraz absorpcja promieni UV także drastycznie wzrosły, przez co woda stała się bardziej mętna, a jej pH zwiększyło się znacznie ponad normę, co jasno wskazywało na zwiększony poziom soli w rzece. To idealne warunki dla złotych alg, które najczęściej pojawiają się tam, gdzie jest nadmiar azotu i fosforu, a czasami innych pierwiastków lub substancji organicznych, a te musiały mieć powiązanie z jakimś zakładem produkcyjnym, który znajdował się w górnym biegu rzeki i doprowadził do ruiny cały ekosystem. Od tego czasu miało się wiele zmienić, ale wszystko wskazuje na to, że 2023 może być taki sam, albo i nawet gorszy. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa 14 czerwca 2023 roku, czyli kilka dni przed publikacją tego materiału, wprowadziła tryb zarządzania kryzysowego w sprawie Odry, ponieważ resztki życia w rzece są zagrożone powtórką z tego, co miało miejsce w zeszłym roku. Już 3 razy mieliśmy do czynienia w tym roku ze śnięciami. Zdecydowałam, że trzeba przejść na tryb zarządzania kryzysowego. Powołaliśmy wczoraj zespół kryzysowy. To jest zespół, który pozwala podejmować nadzwyczajne decyzje, przeznaczać nadzwyczajne środki w trybie szybkim, na przykład dodatkowe monitoringi. Mogę zlecać dodatkowe rzeczy wszystkim swoim służbom, ale jednocześnie też wysłaliśmy raport do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z kolejnymi zaleceniami. Ale obrazki takie jak te, które teraz widzicie, występują w różnych częściach naszego kraju, a tylko 10% wód w Polsce spełnia tak naprawdę jakiekolwiek normy czystości. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzę dla Was, co może w tym roku czekać Odrę. Czy zagrożona może być także Wisła? Gdzie jest jeszcze naprawdę źle w Polsce i kto odpowiada za proceder zatruwania naszej wody? To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Oprócz gry planszowej, którą ma już, o ile się nie mylę, ponad 15 000 z Was, znajdziecie też antyki, takie jak kilkudziesięcioletnie mapy czy stare pieniądze. Do tego produkowane przez nas plakaty w takich oto ozdobnych ramkach, ale też globusy i wiele innych. Natomiast co do gry, pamiętajcie, że nie jest to jakiś quiz, a gra, w której możecie stoczyć walkę na mapie z innymi graczami i to nawet 6 naraz. Na 2 mapach, konkretnie Europy i świata. Do tego jest mnóstwo unikalnych jednostek oraz funkcji, więc myślę, że się spodoba. Same elementy są zrobione z drewna, więc tym bardziej warto. Możecie już się powoli szykować na jedną z największych niespodzianek, jaką już szykujemy dla Was od roku. Ale co dokładnie się stanie, to dowiecie się niedługo. Ale będzie to coś naprawdę dużego i myślę, że będzie to jeden z największych projektów na polskim YouTubie. Ale wszystko w swoim czasie. Na ten moment zapraszamy na naszego Discorda, link macie w opisie. Także teraz czas na film.
To, co teraz widzicie, to mapa jakości wód powierzchniowych w Polsce, głównie rzek. Te zaznaczone na czerwono według Głównego Inspektoratu Sanitarnego są zanieczyszczone i nie nadają się zarówno do ich picia, a nawet pływania z uwagi na poziom toksyn, jakie się w nich znajdują. Więc jak zdążyliście zauważyć, niemal cała mapa świeci się na czerwono z małymi niebieskimi plamkami, które niemal pozostają niewidoczne. Wygląda to zatrważająco źle i na tle pozostałych państw Unii Europejskiej naprawdę nie wypadamy najlepiej. W 2018 roku tylko 0,5% oznaczone było jako bezpieczne, kiedy jeszcze w 2016 roku było to aż 6%. Skąd zatem aż tak duża zmiana? Głównie z uwagi na metodologię badań. W 2016 roku przetestowano większy obszar, a badania były dokładniejsze. Niemniej jakość wód w polskich rzekach i tak z roku na rok się pogarsza, a przyczyny tego stanu rzeczy możemy upatrywać w wielu czynnikach. Czasami to po prostu kwestia przypadku i tego, że nasze rzeki wykorzystywane są m.in. do pracy elektrowni. Przykładem może być awaria elektrowni Ostrołęka z 2019 roku, kiedy wyciekły tony oleju turbinowego. Dużą ich część udało się wyłapać, ale narew została zanieczyszczona na długości około 35 km. Zdarzają się też oczywiście inne problemy, jak na przykład ta z oczyszczalnią Czajka z 2020 roku. Wówczas do Wisły trafiło 1,63 miliony i 330 tysięcy litrów ścieków, co też groziło katastrofą ekologiczną. Niemniej to akurat awarie i błędy, ale część z tych działań realizowana jest celowo, aby uzyskać korzyść majątkową. Obecnie na przykład wciąż trwa napowietrzanie zbiorników retencyjnych Strzelniczka 2 i Budowlanek 2 w Gdańsku. Po tym jak pod koniec marca 2023 roku wyłowiono z jednego z nich setki martwych ryb. Swoją drogą musicie przyznać, że ta woda wygląda naprawdę obrzydliwie. Jak przeglądałem zdjęcia, to niestety podobnych miejsc do tego jest w Polsce znacznie więcej. Wioś w Gdańsku wskazuje, że jest kilka przyczyn zanieczyszczenia, m.in. grzyb ściekowy w Żukowie. Zbiornik Strzelniczka 2 znajduje się w pobliżu gdańskiego lotniska. Wioś w Gdańsku wskazywał, że jednym z potencjalnych źródeł zanieczyszczenia może być system kanalizacji odprowadzający wody opadowe i pośniegowe z terenu portu lotniczego do Strzelniczki i przepływowych zbiorników retencyjnych. W ubiegłym roku, czyli w maju 2022 roku, Najwyższa Izba Kontroli ostrzegała, że sytuacje takie jak ta będą się ciągle powtarzać. I jak widzicie, w tym przypadku specjaliści mieli rację. Powstał wówczas specjalny raport o zanieczyszczaniu polskich wód i tutaj zdaniem NIK na poziomie krajowym administracja publiczna nie zapewniła prawidłowego planowania i monitorowania zadań w zakresie gospodarowania ściekami, a także skutecznego wdrożenia wymogów zawartych w przepisach krajowych i międzynarodowych. NIK zwraca także uwagę, że 2/3 liczby skontrolowanych gmin nie zbiera się z terenów nieskanalizowanych nawet połowy nieczystości ciekłych. W konsekwencji istnieje wysokie ryzyko niekontrolowanego pozbywania się nieczystości i zanieczyszczania środowiska naturalnego. Tu rzeczywiście trzeba reagować bardzo mocno i zdecydowanie. W innym przypadku kolejny zbiornik zamieni nam się w śmierdzącą zbryję i będziemy tylko udawać, że spędzamy miło czas nad jeziorem, ale z drugiej strony będziemy bali się wejść do takiej wody, bo będziemy mieli obawę o swoje zdrowie. Wody Polskie liczą na pomoc samorządów w poszukiwaniu właścicieli nielegalnie zmontowanych rur, którymi do rzek płyną nieczystości. Instalacji bez pozwoleń znaleziono już prawie 7 000. To 1/3 wylotów do rzek. Co więcej, kary za pozbywanie się nieczystości w ten sposób rzadko są egzekwowane, a dodatkowo kontrola nieczystości pozostawia wiele do życzenia. A są za to odpowiedzialne lata zaniedbań w tej materii. Wiele firm, także z zachodu, postanowiło ten fakt wykorzystywać, czego przykładem był jeden z reportaży TVN24 o niemieckiej garbarni, która miała zatruwać rzekę Bóbr. Został w niej wykryty zarówno ołów, jak i kadm. 2 tygodnie temu pokazaliśmy w programie Rozmowy o końcu świata ścieki, które wpadają do rzeki Bóbr w Lesznie Górnym. Przebadaliśmy je w laboratorium Politechniki Warszawskiej. Okazało się, że są w nich między innymi toksyczne metale ciężkie, ołów i kadm. Stwierdziliśmy obecność ołowiu i kadmu. Nie wskazuje tutaj zawartość tych parametrów na to, żeby te próbki poddane były oczyszczaniu. Podobnych przypadków w skali kraju jest znacznie więcej, jednak próba wyciągnięcia konsekwencji wobec takich podmiotów jest wyjątkowo skomplikowana.
Jak już mówiłem wcześniej, często nasze normy są nieco zbyt łagodne w stosunku do innych państw za naszą zachodnią granicą. Tak natomiast prezentuje się mapa zakładów przemysłowych tylko w przypadku samej Odry, więc tutaj o błąd naprawdę nie jest ciężko. W skali kraju, jeśli nałożymy mapę przemysłu i największych aglomeracji oraz jakości wody w rzekach, to dość wyraźnie widać, skąd problem zanieczyszczenia się bierze. Tylko w czasie tworzenia tego odcinka znalazłem aż kilka rzek, strumieni lub zbiorników wodnych, które w 2023 roku zostały zanieczyszczone. Na potrzeby materiału wymienię tylko kilka z nich, ponieważ mówimy o nawet dziesiątkach lub setkach tysięcy zgłoszeń. Na początek potok Olszanicki, który znajduje się nieopodal lotniska w Balicach. To zdarzenie tuż sprzed kwietnia 2023 roku. Kolejny przykład Struga Kicz w powiecie tucholskim. Do wody dostały się nieoczyszczone ścieki z tucholskiej oczyszczalni. Tutaj początek maja. W dniu 21 kwietnia około godziny 21:30 zarząd zlewni w Kaliszu otrzymał informację o zanieczyszczeniu na zbiorniku Szałę. Można na nim było zobaczyć dziwną pianę, a woda miała dość nieprzyjemny zapach. Wykryto m.in. tlenek bizmutu oraz tlenek magnezu. Jak wpiszecie w wiadomości w wyszukiwarce hasło zanieczyszczona woda i tym podobne, to dostaniecie kilkadziesiąt artykułów z ostatnich miesięcy o przykładowych zanieczyszczeniach. Tylko w przypadku najgłośniejszego w ostatnim czasie tematu, czyli Odry, wpływ na zanieczyszczenie tej rzeki może mieć aż 120 zakładów zlokalizowanych tuż przy niej. Właśnie tak wynika z rządowej analizy, do której dotarł Business Insider Polska. Na liście są spółki Skarbu Państwa, prywatne firmy i kilka zakładów w Niemczech. Zestawienie spotkało się jednak z krytyką niemieckiej administracji i naszych własnych spółek Skarbu Państwa. Chociaż kary potrafią być naprawdę wysokie, tak jak przykład z dzielnicy Rudniki w Gdańsku, gdzie w sumie 260 tysięcy złotych kary nałożono na przedsiębiorcę, który wylał na działkę sąsiada 700 metrów sześciennych chemikaliów, ale namierzanie firm, które wypuszczają chemikalia i ścieki do wody jest dużo trudniejsze, a kary mimo wszystko są symboliczne w skali takowej działalności. Kiedy w Niemczech i na zachodzie Europy można zapłacić za takie zabiegi nawet kilkanaście milionów euro, to w Polsce są to co najwyżej setki tysięcy złotych, co w przypadku dużych zakładów to suma taka jakby splunąć. Zespół naukowców i chemików pobrał próbki ścieków zrzucanych przez wybrane kopalnie węgla kamiennego. Na mapie organizacja przedstawiła miejsca zrzutów ścieków z kopalń węgla kamiennego. Mają być tam znacznie przekroczone normy zasolenia. Krótko mówiąc, nie trują nas tylko zagraniczne firmy, które wykorzystują nasze przepisy, ale także Skarb Państwa i osoby, które zarabiają olbrzymie sumy na tym procederze, utylizując chemikalia. Rzecz w tym, że utylizacją nie jest spuszczanie tego, co najgorsze, do rzek i polskich wód. Ekologiczna katastrofa, taka jak ta nad Odrą, nadchodzi także nad Wisłę. Być może stanie się to w tym, a jeśli nie w tym, to w przyszłym roku. Jedną z dodatkowych możliwych przyczyn zasolenia jest zrzut do dopływów Wisły ścieków komunalnych. Tych samych, co trafiają do Odry, tak jak widzieliście na mapie. Na terenie podległej Małopolskiej Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej wydobycie prowadzi tylko Tauron, więc wyłącznie do tej państwowej firmy zwrócili się urzędnicy. Kiedy stężenie substancji tych rozpuszczonych wzrośnie powyżej pewnego poziomu, no możemy mieć powtórkę z Odry. Jedyne co mogliśmy, wystosowaliśmy pismo do Tauron Wydobycie z prośbą o monitorowanie wód, ponieważ zrzucają wody dołowe z wydobycia węgla kamiennego do dopływów rzeki Wisły. I stąd zasolenie tych rzek jest bardzo wysokie. Wciąż w Odrze jest bardzo wysokie zasolenie, tak samo w Wiśle. Mało tego, okazało się, że sytuacja w Wisły jest o wiele gorsza niż Odry. Według oficjalnych danych tylko teraz do Wisły trafiają aż w 33 miejscach nieoczyszczone ścieki, a tych odprowadzanych nielegalnie przez zakłady przemysłowe nie sposób się doliczyć. To właśnie z tego powodu w Krakowie woda połączona z Wisłą już od kilkudziesięciu lat nie nadaje się do pływania. Krótko mówiąc, jak sami widzicie, jakość wód w Polsce jest naprawdę zła, więc jeśli chcemy zachować nasze walory turystyczne, powinniśmy pilnie zmienić przepisy w sprawie ścieków oraz norm chemikaliów w polskich wodach. Jeśli nie weźmiemy sprawy we własne ręce, będziemy borykać się z problemami takimi jak te na Bałkanach, gdzie woda w rzekach nieraz nawet zagraża życiu, a tej w Polsce też raczej bym nie ufał, a ma być tylko gorzej. Dajcie znać, co sami o tym sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.